Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo, a dziś materiał związany z CarPoRide, mianowicie z ekranem motocyklowym 702 Plus z własnym systemem Android 14, którego to testowałem podczas naszej bałkańskiej przygody, czyli 3 kraje w tydzień czasu, ponad 2000 km jazdy po bezdrożach. Jak ten ekran sprawdził się w tych warunkach? Jeśli chcecie wiedzieć, zapraszam na dzisiejszy materiał. Moja przygoda z ekranami CarPoRide rozpoczęła się już bardzo dawno temu, natomiast dopiero w tym roku otrzymałem od naszych chińskich przyjaciół ekran z systemem Android 14. Powiem Wam szczerze, że bardzo długo czekałem na ten ekran, bo po doświadczeniach z wcześniejszymi modelami CarPoRide, gdzie jest zainstalowany tylko i wyłącznie system, który umożliwia nam połączenie z Android Auto i z CarPlayem, no byłem bardzo ciekaw, jak to urządzenie będzie się sprawdzać podczas podróży. Miałem też bardzo pozytywne doświadczenia z ekranem AOC U6, który jeździ w moim Suzuki DR650 już od dłuższej chwili i spisuje się świetnie, więc bardzo byłem ciekaw, w jaki sposób będzie spisywał się ekran CarPoRide 702 Plus. Ekran CarPoRide zainstalowany był na Yamaha Tenere 700 World Ride 2026. Recenzję tego motocykla, pełen test będziecie mogli oczywiście obejrzeć na kanale, jak również będziecie też mogli obejrzeć wszystkie odcinki dzień po dniu, jak wyglądała nasza podróż TET Bałkany, czyli Bośnia i Hercegowina, Montenegro, Albania i później powrót znowu do Bośni i Hercegowiny. Natomiast najważniejsza rzecz dzisiaj jest taka, jak ten właśnie ekran sprawdził się w naszej podróży. Do Tenery 700 musiałem zainstalować troszkę inny uchwyt montażowy, który miałem już z innego ekranu, który towarzyszył mi na poprzedniej wyprawie, czyli na ACT Romania 2025. A teraz popatrzcie, jak to tutaj wygląda. Taki oto uchwycik i on bardzo dobrze dawał sobie radę w tym skalistym terenie, po którym się poruszaliśmy. Tutaj nie było żadnych problemów z tym uchwytem. On trzymał ten ekran tak, jak należy. Ten uchwyt sprawdził się idealnie, dlatego że tutaj w tenerce mamy taki pałąk, do którego spokojnie możemy taki ekran przykręcić i popatrzcie, siedzi naprawdę wyśmienicie i tutaj już nie miałem żadnych obaw, że na tych wszystkich kamieniach, na tych wszystkich dziurach, pagórkach, po których się przemieszczaliśmy, że cokolwiek się z nim stanie, że on się złamie, odpadnie czy cokolwiek. No bo jakbyście tak zobaczyli, to jest to kawał ekranu, mianowicie 7 cali, bardzo duży ekran, no i też ekran bardzo fajny, bo przede wszystkim jasny. Na filmach, na przebitkach będziecie mogli zauważyć, że tutaj był zainstalowany CarPoRide, natomiast na kierownicy w tym miejscu miałem zainstalowany telefon, po to, żeby od czasu do czasu zerknąć sobie na inną aplikację, czy w dobrym kierunku się poruszamy, czy dobrą ścieżką się przemieszczamy i tak też sobie po prostu radziłem, nawigowałem. No cóż, po tych 7 dniach przygody z CarPoRide'em co mogę powiedzieć? Na pewno mogę powiedzieć tyle, że jest to świetne urządzenie do nawigacji. Raz, że ma swój własny system Android, który pozwala Wam, moi drodzy, zainstalować własne aplikacje. Między innymi aplikację, którą w tym roku, można powiedzieć, poznałem i bardzo, że tak powiem, ubolewam nad tym, że poznałem ją dopiero w tym roku, mianowicie aplikację DMD2, która jest stworzona do nawigowania po gotowych ścieżkach GPX-u. Podaje bardzo dużo fajnych, dokładnych informacji, które podczas jazdy takimi szlakami jak TET czy ATC bardzo się przydają. Oczywiście korzystałem też z innych aplikacji, z Osmanda, ale w tym momencie nie mam go tutaj zainstalowanego, bo wydarzyła się jedna nieoczekiwana rzecz, o której muszę Wam wspomnieć. Mianowicie w pierwszym dniu naszej podróży, pod koniec dnia, nagle system poprosił o aktualizację
Taką aktualizację też przeprowadziłem. No i cóż, po tej aktualizacji, moi drodzy, niestety musiałem zainstalować na nowo niektóre aplikacje, co było nie lada wyczynem, dlatego że znajdowaliśmy się w obcym kraju. Dobrze, że zakupiłem kartę SIM bośniacką, na której miałem bardzo dużo gigabajtów i internet w Kupresie działał na tyle dobrze, że te ponad 2 gigabajty aktualizacji mogły się ściągnąć i zainstalować. Oczywiście cały ten proces był rozciągnięty w czasie, więc to była jedna taka rzecz, która mnie zaskoczyła, że taką aktualizację przeprowadzałem przecież w domu, żeby wszystko było już na tip-top na wyjeździe, żeby mnie nic nie zaskoczyło, a tu jednak, proszę bardzo, takie zaskoczenie. Po przeprowadzeniu tej aktualizacji CarPoRide działał wyśmienicie. Robił to, co chcę, robił to, co chciałem. Osmand, zarówno DMD2 działało wyśmienicie, ale w każdym momencie też miałem możliwość połączenia się z CarPlayem lub Android Auto, w razie czego, gdyby tutaj któraś z tych aplikacji po prostu zastrajkowała. Wbudowany GPS, moduł GPS działał bardzo dobrze i aktualizował się bardzo szybko, więc tutaj nie było problemów z odnalezieniem się na trasie naszego przejazdu. Natomiast w późniejszym czasie, kiedy byliśmy w Albanii, to był już chyba przedostatni dzień naszej wyprawy, nagle na drodze SH20 wydarzyło się coś, co mnie bardzo zaskoczyło, mianowicie urządzenie zrestartowało się do ustawień fabrycznych. Moi drodzy, myślę, że droga SH20 w Albanii jest chyba najlepszym punktem. Co tu się dzieje? Cóż on kasuje? Coś mi kasuje, nie wiem o co chodzi. Jakieś dziwne rzeczy się tutaj dzieją z tym CarPoRide'em, pozostawiając mnie praktycznie bez żadnej aplikacji na pokładzie. No i cóż, znów musiałem wykonywać tą samą operację, którą wykonywałem w Kupresie, czyli musiałem na nowo instalować aplikację, ściągać mapy, co też wiązało się z pewną stratą czasu i taką niedogodnością. I w sumie dobrze, że byłem wyposażony w drugi telefon, na którym się po prostu poruszałem podczas tej podróży. No i tak właśnie. I w sumie nie wiem, czy Wam polecać, czy nie polecać, czy są to pewne chwilowe, że tak powiem, perturbacje, jeśli chodzi o aktualizację, o jakiś soft tego urządzenia. Dlatego, że w sumie to jestem z niego zadowolony, bo jeśli działa, to działa naprawdę dobrze. Ten wideorejestrator, który tutaj jest wbudowany, też działa naprawdę fajnie. Oczywiście kamery kręcą tylko i wyłącznie w Full HD, ale moi drodzy, jest to jakiś materiał dowodowy w razie jakiejś draki. Wiecie, jak wyglądają drogi w Albanii, wiecie, jak wyglądają drogi, podejrzewam, w Czarnogórze czy też w Bośni, jak tam jeżdżą kierowcy samochodów i nie tylko, więc powiem Wam szczerze, że te kamery, które tutaj mieliśmy zainstalowane, no to naprawdę dawały radę. Sami możecie zobaczyć, teraz to jest ujęcie z tylnej kamery, jak poruszamy się gdzieś tam właśnie już na powrocie do Bośni. I zaraz Wam pokażę może coś jakieś z przedniej kamery. O właśnie, no obraz coś tam delikatnie drga, ale wszystkie detale są czytelne. Dodatkowo macie też tutaj naniesioną prędkość oraz współrzędne GPS. Także no, powiem Wam, że tutaj nie mam najmniejszych zastrzeżeń. Oczywiście filmu z wakacji z tych kamerek nie złożycie, ale jako materiał dowodowy w razie jakiegoś wypadku czy jakiejś tam, nie wiem, sytuacji podbramkowej jesteście w stanie sobie ściągnąć i pokazać. Samo urządzenie ma wbudowane 64 GB wewnętrznej pamięci. Dodatkowo CarPoRide też wyposaża to urządzenie od razu w kartę SD o takiej samej pojemności, czyli w sumie macie 128 GB miejsca na instalowanie własnych aplikacji oraz na zapis wideo z rejestratora. Jedną z takich ciekawszych funkcji
jest monitorowanie ciśnienia w kołach. I ta funkcja naprawdę sprawdziła się nam bardzo dobrze, dlatego że mieliśmy trochę problemów z dętkami, z przebitymi oponami i no, że tak powiem, właśnie te wskazania tych czujników TPMS, które miałem od innego ekranu, jeśli tutaj sobie je sparujecie, zamontujecie, to działają całkiem dobrze. Do tego stopnia, że po prostu jeden z czujników dałem mojemu przyjacielowi, który ze mną się poruszał też po tej trasie, żeby monitorować poziom ciśnienia w jego przedniej oponie. I tak co pół godziny musieliśmy się zatrzymywać, żeby dopompowywać powietrze, żeby pokonać ostatnie 470 km naszej trasy. No 2.1 mi pokazuje, czyli łączność jest zachowana. Ułatwi nam to trochę, no. Taki gadżet i daje radę. Więc ta funkcja TPMS jest bardzo przydatna. Owszem, niektórzy będą pisać na przykład, że te czujniki TPMS są duże, ważą trochę i tak dalej i że na przykład psują wentyle w Waszych motocyklach. Ja nic takiego nie zauważyłem, nie odczułem tego na własnej skórze. Jeżdżę już z takimi czujnikami od bardzo dawna i nie mam z nimi najmniejszych problemów. A ta funkcja podczas podróży jest naprawdę przydatna, zwłaszcza jak jeździcie gdzieś w terenie, żeby na bieżąco śledzić, jak Wasze opony, jak Wasze koła się zachowują. Oczywiście stratę ciśnienia jesteście w stanie zauważyć dopiero wtedy, kiedy motocykl zaczyna Wam pływać, kiedy coś dzieje się niepożądanego. Natomiast tutaj możecie sobie ustawić, jaka jest graniczna wartość ciśnienia w oponach, w kołach i wtedy pojawia się Wam komunikat na ekranie. Wtedy już wiecie, że coś jest nie tak i należy zwrócić uwagę na to, zanim zacznie się dziać coś więcej, bo możecie przecież uszkodzić oponę, uszkodzić rant felgi, różne dziwne rzeczy mogą się stać, natomiast jak szybko wykryjecie jakiś wyciek ciśnienia, wyciek powietrza z koła przedniego czy tylnego, to jesteście w stanie w odpowiednim czasie zareagować. Ekran jest bardzo responsywny, bardzo fajnie działa. To wszystko tutaj, nieważne czy jest mokro, czy jest bardzo gorąco. No właśnie, mieliśmy możliwość sprawdzić też ten ekran w bardzo wysokich temperaturach. Mianowicie jak wjeżdżaliśmy do Sarajewo, było 41 stopni. Powiem Wam, że taka temperatura, w której no, bardzo ciężko się jeździ i jak jedziecie szybciej, no to trzeba zamykać szybkę w kasku, dlatego że to powietrze, które wpada do środka, zaczyna Was parzyć i robi się naprawdę bardzo nieprzyjemnie. Gdyby się ktoś pytał, dlaczego nie jedziemy zwiedzać Sarajewa, to dlatego, że jest 40 stopni i generalnie jest bardzo gorąco. Nie chcemy się ugotować. Pomimo takich wysokich temperatur ekran się nie przegrzewał, nie wyłączał się, nie robił jakichś różnych dziwnych rzeczy, więc tutaj szczerze nie mam żadnych zastrzeżeń. Moi drodzy, proces instalacji tego urządzenia jest troszeczkę skomplikowany, zwłaszcza jeśli chcecie to zrobić po bożemu, chcecie zainstalować kamerę z przodu, kamerę z tyłu, ale jeśli to zrobicie już raz porządnie, to możecie o tym zapomnieć. Kamerki przymocowane są na taśmie dwustronnej i z początku miałem takie też obawy, czy ta taśma wytrzyma, czy tutaj te kamery nie będą odpadać podczas jazdy po terenie. Nic się takiego nie stało, kamery dojechały do domu. Przednia kamera, popatrzcie, trzymała się na takim przylepcu. No i w sumie działało to bardzo dobrze, więc tutaj nie mam najmniejszych zastrzeżeń. Do tego ekranu mamy też pilota. Pilota zamontowałem tutaj, gdyż ta monetka tutaj w Yamaha Tenere jest tak mocno rozbudowana, że nie było żadnego miejsca. Macie tutaj 3 przyciski funkcyjne, dzięki którym możecie poruszać się po menu. Tylna kamera była zamontowana właśnie w ten sposób, na takiej taśmie. Bardzo fajne jest to, że tutaj jest strzałeczka pokazująca, w jaki sposób kamera powinna być ustawiona, żeby Wasze nagrania były w pionie. No i też trzymała się na tym bardzo dobrze. Pomimo tego, że były wysokie temperatury, że było też mokro, że padał deszcz, nic się z nimi nie działo. Więc szczerze, tutaj wszystko jest ok.
Ekran swoją budową jest solidny, wyświetlacz jest responsywny, bardzo widoczny, jeśli chodzi o jazdę w pełnym słońcu. Także tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Pojawiają się jakieś tam drobne komplikacje, jeśli chodzi o aktualizację i o soft. Myślę, że jest to przejściowe, dlatego że CarPuride cały czas pracuje nad tym, żeby to wszystko dopracować, że tak powiem, dopiąć na ostatni guzik, więc myślę, że kolejna aktualizacja oprogramowania sprawi, że to wszystko będzie działać tak jak należy. Jeśli działa, to działa wyśmienicie, natomiast jak mu coś, że tak powiem, nie będzie pasować, no to zacznie Wam robić jakieś tam nieprzyjemności, o których w trasie byście raczej nie chcieli słyszeć. W każdym bądź razie, moi drodzy, gdybyście byli zainteresowani zakupem tego ekranu, czy też innego od CarPuride, to z kodem DanWidlo macie minus 30% na wszystkie zakupy w sklepie CarPuride. I w sumie jest to chyba jedno z urządzeń, które naprawdę daje sobie radę fajnie. Oczywiście najbliższym konkurentem jest AOC U6, który sobie daje równie dobrze radę. On miał tam problemy z kamerami, z łącznością z kamerami, coś tam było nie tak z konektorkami, ale jak się tam psiknie WD-40, to też to działa jak należy i tamten ekran jest troszkę mniejszy. Więc słuchajcie, zarówno jeden, jak i drugi działa poprawnie. Z AOC miałem mniej problemów, tylko z kamerami w sumie, natomiast tutaj z kamerami problemów nie miałem, tylko z softem trochę tych problemów było. Mam nadzieję, że po tych wszystkich aktualizacjach będzie już ok. Słuchajcie, jeśli korzystacie z takich ekranów, dokładnie z takiego ekranu na przykład, no to dajcie znać, jak się Wam sprawują, czy mieliście jakieś problemy, a jeśli tak, to jak działa support, czy są w stanie Wam pomóc, czy ta pomoc jest taka, jakiej byście oczekiwali, gdyż z tego co widzę, CarPuride bardzo mocno się reklamuje, bardzo dużo tych ekranów można już zobaczyć w sieci, reklam i tak dalej. Moi drodzy, ja jak zwykle na moim kanale staram się dawać recenzje, które są potwierdzone w 100%. Nie będę Wam zachwalał, że to jest super ekstra i tak dalej, bo pewne problemy z nim miałem, więc dzielę się tą moją opinią razem z Wami, tak żebyście też wiedzieli, że nie wszystko jest takie kolorowe, jak co po niektórzy mówią w internecie. Tyle na dziś, moi drodzy. Pamiętajcie o lajku, pamiętajcie o subie. No i cóż, widzimy się w następnych materiałach wideo. Jak wiecie, teraz jest okres wakacyjny, więc myślę, że po tym okresie wakacyjnym zaczną pojawiać się na kanale bardzo ciekawe odcinki właśnie z tej naszej podróży tetu bałkańskiego, czyli Bośnia i Hercegowina, Montenegro i Albania w terenie na nowej Tenerze 700 World Ride. Trzymajcie się, na razie. Hej!